Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. 20 rozdziałów za nami, moi drodzy. Czas płynie bardzo szybko. Dzisiejszy rozdział nosi nazwę Czas zapłaty. Sprawdźmy sobie głód, bo zaczyna się następny dzień. Mamy już 13 listopada. Czy mogłabym od razu użyć rumieńca życia? Tak, proszę bardzo. Wzrasta mi. Mi również wzrasta. Mi nie wzrasta 10. I teraz za rumieniec życia. Za rumieniec życia mi wzrasta. I też mi wzrasta za rumieniec życia. 2 głodu mi wzrasta w sumie. Dobrze. Czy Salvi tej nocy chce użyć też rumieńca? Nie, na razie nie. Na razie nie. Dobrze. Zobaczymy, co czas pokaże. Nikito, obecnie jesteś na 4 głodu. Bestia w tobie syczy i domaga się kąska. Nikita, staliśmy się popularniejsi. Chodź, przejdziemy się ulicą. Może ktoś nas rozpozna. Weźmiemy go do siebie. Dobry pomysł, dobry pomysł. O. Ledwo się ubieram elegancko i wychodzę od razu na miasto. Gdzie spałeś dzisiejszej nocy? W zależności czy załatwiłem to wczoraj z Peterem, bo jeśli do niego podjechałem i Powiedział, że ogarnie dla ciebie. okej, to wróciłem to wynająłem sobie w jakimś Hotelu? hotelu. Mhm. Wybierz sobie hotel, z którego byś ruszał. Dobrze. Salvi, czy chcesz opowiedzieć, co robiłeś przez noc, czy chciałbyś to na razie ukryć? Nie, myślę, że nie jest to żadna tajemnica, więc mogę opowiedzieć. Salvi przez noc, nieusatysfakcjonowany ze sytuacji, jak nie pozwolono mu kierować, postanowił, no choć będzie musiał wydać pieniądze na nowe paliwo, pojeździć na torze do nauki jazdy, ale też po nocnej Warszawie, która może najmniej zakorkowana nie jest, ale na pewno jest lepiej niż w dzień. Po prostu pouczyć się jeździć, po czym, kiedy już wystarczająco usatysfakcjonował się swoją nauką, wrócił do domu, gdzie jeszcze myślę przez pół godziny pobrzdękolił sobie na swojej gitarze i myślę, że poszedł spać. Mhm. Trafiłeś na kogoś podczas tej ekskapady. Czy twój głód to 4? Zgadza się. Twoja bestia chce popolować na tych, którzy zasługują na karę.
Wendy, ty jesteś w miarę bezpieczna. Jesteś na 2 kościach głodu, Zgadzam. ale bestia cały czas nigdy nie śpi. Zawsze jest aktywna. Ja spałem w miejscach, patrz, to nie jest hotel, to jest miejsce z noclegami. Sport hostel. Małe miejsce, w którym można wynająć pokój. 170 zł widzę. Możesz sobie odpisać, Mhm. ale przepraszam, na jakiej to jest ulicy? To jest na ulicy... Chodakowskiej 12? Tak, to jest to, o czym mówimy. Aha, no bo mi jakimś tam Międzyzdrojach pokazało taki sam. Dobrze, to ty spałeś bardzo blisko tutaj, koło parku Skaryszewskiego, który jest ci dobrze znany, bo tu jednak przystań, tak? Tam się spotkaliście z Syreną, więc jak najbardziej. Wendy, twoja noc upłynęła w mieszkaniu Mikołaja. Porozmawialiście troszeczkę na temat pieniędzy i wszystkiego. Czy coś jeszcze chcesz z nim załatwić? Wydaje mi się, że nie, że po prostu się z nim pożegnam. Znaczy, zanim wyjdę z mieszkania, zadzwonię do Nikity. Moim starym, popękanym urządzeniu. Boję się, że za chwilę możemy się rozwalić po prostu w rękach. Drżącymi palcami próbuję... Rzucić zaklęcie. Uleczenie ran. Tak, dokładnie. Wzywam Aszę. Odbieram telefon. Tak, Wendy. Cześć Nikita, przeglądałam trochę mieszkań z Mikołajem i trafiłam na jeden fajny dom do wynajęcia. Chciałbyś się w sumie pod nim spotkać i go obejrzeć? Ma 6 pokoi. Co znalazłaś? Co znalazłaś? Dom! Znalazłam dom! Dyomy! Mam coś bardzo ważnego teraz do załatwienia. Za chwilę odzwonię, jak załatwię. Dobra, to oddzwoń do mnie. Halo, Chowam halo. Rozłączył się na mnie. Nikita jakby tak strzela wzrokiem na różne strony, szukając, patrząc na ludzi tutaj dookoła. Co widzę właściwie? Nikito, to co widzisz, wiadomo, spałeś w hotelu. Okolica twoja nie zawiera zbyt wiele rzeczy, jakaś tam wulkanizacja, jakiś tam klub fitness, z którego akurat zauważasz, że przygląda ci się mężczyzna. Bardzo zadbany, w płaszczu, uśmiecha się do ciebie. Tajemnie uśmiech. Przyjmując maskę, jakby staram się przyjąć opanowanego. Podchodzę do niego. Dzień dobry. Cześć. Widziałem cię w telewizji wczoraj. O, bardzo mi miło. Jak pan uważa, jak wyszedłem? No, ładnie. Cieszę bardzo. Nie wiem, mieliśmy troszeczkę mało czasu na wywiadzie. Może, nie wiem, może być głupie pytanie, może panu mogę coś opowiedzieć więcej jeśli pana oczywiście to zainteresowało. Czy chciałbyś użyć może jakiejś dyscypliny, czy nie? Czy wolisz nie kusić losu? Na razie, ponieważ opisałeś to jakby, że jest tam sporo osób dookoła. Nie powiedziałbym, że jest sporo osób, może 5-4 w okolicy. To tak, Ktoś tam w samochodzie, ktoś tam, wiesz, wychodzi z żabki z zakupami. Poprosiłbym cię o rzut na charyzmę może i na charyzmę w tym przypadku. okej. I czy dostaję od tego -1 za oczy? Bo teoretycznie... Zgadza się. Okej. Czyli na czystą charyzmę. Mhm. Będą to 3 kości.
No to będą trzy Bardzo sukcesy. ładnie, 3 sukcesy. Zaczarowany twoją obecnością. Jakbyś chciał wykorzystać to? Czy w okolicy są jakieś bardziej ustronne miejsca, które moglibyśmy razem pójść? Mhm. Już ci mówię. To jest parking niedaleko, na którym nie ma zbyt wiele osób. To właśnie kontynuując moją rozmowę, e, idę z nim, rozumiem, że on troszkę idzie za mną. Mhm. Albo nawet jeszcze inaczej. Możesz wejść w czystej teorii od razu za budynek, w którym tak naprawdę znajduje się ten hotel, tak jak ten klub fitness i mechanika pojazdowa. Jest tam, jak idziesz po lewo, zakręt na też jeszcze parking od hostelu, na którym nie ma zbyt wiele osób. Już w ogóle. Kamer? Nie, Okej. nie, tutaj nie. Jakby jest kamera na wejście do samego hotelu, ale nie na parking. Nikita nie będzie czekał po prostu iść na jakiś parking, który jest ileś naście metrów dalej, jak najbliżej, jak najszybciej. Idę razem z nim i kiedy Mhm. wchodzimy w ten zakręt, kiedy już usunęliśmy się z widoku, po prostu szybko, jak błyskawica, obracam się na niego i chcę go próbować ugryźć w szyję. Dobrze. Nie będzie z tym problemu, nie będzie wymagany do tego rzut. Zaczynasz spijać krew z szyi lekko spoconego młodego mężczyzny. W końcu rezonans, który czuć w jego krwi, pasujący do twojej. Twój rezonans. Powiedz mi jeszcze, ile pijesz z niego? 3. Dobrze. Twój rezonans to sangwiniczny. Możesz dodać swoją kość do swojej dyscypliny magię krwi, oczywiście jej nie posiadasz, lub prezencji. Utrzymuje mi się z tej, której ja... Utrzymać się do rezonansu, tak. Wypijasz bardzo dużą ilość krwi. Mężczyzna opada na ziemię, opierając się o auto. Wiesz z doświadczenia, że to jest bardzo drastyczny ruch. Jest ci lepiej, znacząco. Zalizuję. Tylko co teraz? Co teraz? Wyjmuję telefon z kieszeni. Odzwaniam trochę tak, tak jak stając, cały czas obracając się na czy ktoś nie wejdzie nagle w tą uliczkę. Staram się szybko wybrać numer do Wendy. Dobrze, dzwonisz? Rozłączyłeś się na mnie. Jaka jest Chamie. sytuacja? Przepraszam cię Chamem. bardzo. Przepraszam cię bardzo. Co chcesz? Masz już teraz wolny jakby moment? No właśnie, zaraz będę miał. Tylko potrzebuję twojej ekspertyzy. To znaczy? Twojego spojrzenia. No, załatwiałem nasze rzeczy ogólnie z nami. I W sensie jadłeś tak. I nagle na mieście? na mieście, tak, wszystko bezpieczne wtedy. Tylko gość się osunął na... Jakby ten, który rozdawał, nie? La, nie mów mi tego. No kucharz, no mówię, no. W sensie zemdlał kucharz? No. No w takiej budce byliśmy, no. Mhm. Kebabem. To może zadzwoń po kogoś, nie wiem, pomoc. No dobra, w Albo sumie. zabierz go do lekarza. No, dobry pomysł. Słuchaj, nie wiem, mi się takie rzeczy nie zdarzają. Nie wiem, co robić w takich sytuacjach. Przepraszam, Wendy, nie chciałem cię spanikować. Przepraszam, już. Przepraszam, już. Mam niespodziankę dla ciebie, cześć. O, niespodziankę? Rozłączam się. Znowu się rozłączył. Salwi, a co ty w międzyczasie robisz? Ja myślę... Stałeś w tym ponurym mieszkaniu. Tak. Mieszkaniu, w którym ostatnim razem
przywlokłeś sobie ofiarę do swojego gniazdka, niczym sokół polujący na małe zwierzęta. Złapałeś swoje szpony, ostatnią ofiarę i zaniosłeś do gniazda. To gniazdo jeszcze nadal posiada pewne krople krwi na twoich panelach na podłodze. Coś tam się jeszcze stało. I pamiętając to bardzo traumatyzujące przeżycie, Salvi wolałby uniknąć jeszcze raz stracenia kontroli nad sobą i ubierze się dosyć grubo, czyli tak jak ostatnio, zakładając sweter i kurtkę skórzaną oraz komin zachodzący na nos, tak żeby widać mu było praktycznie tylko oczy i głowę. I pamiętając cały czas o tym, żeby mrugał, spróbuję przynajmniej chociaż ten pierwszy raz w swoim nieżyciu zapolować. A dokładniej wyjdzie ze swojego bloku, udając przyjezdnego, szukając czegoś w telefonie. Spróbuję znaleźć kogoś, kto tutaj akurat się przechadza po blokach tutaj, gdzie mieszka. Zróbmy jeszcze jedną rzecz. Ze względu na twój bardzo wysoki poziom głodu, rzuć proszę na opanowanie. Rzut po prostu. Opanowanie. Mhm. I spostrzegawczość może. Zrobimy tutaj ciekawą rzecz. Dobra. 2 sukcesy. 2 sukcesy. Jesteś w stanie jeszcze się poruszać, ale widok tych resztek krwi ma u ciebie efekt tego, że naprawdę to jest jedyne, o czym myślisz teraz. Nic innego się nie liczy. Błąkasz się tak troszeczkę. Znajdujesz jakąś staruszkę. Okej, szukam, udaję przynajmniej, że przeglądam coś na telefonie, na mapach Google'a i podchodzę do staruszki. Dzień dobry pani. Przepraszam, czy pani jest tutaj z okolicy? No tak, ja to warszawiaczka rdzenna, no. O, widzi pani, ja niestety jestem przyjezdny do kolegi. Szukam, błądzę tutaj i czy mogłaby mi pani wskazać albo zaprowadzić mnie na Leona Berensona i tak mrużę oczy patrząc na telefon 10F? O, 10F, no to ta ulica będzie, wskazuje ci palcem. Wie pani, trochę kręte są te drogi, domyślam się, że wiele zakrętów. Mogłaby mnie pani podprowadzić? Trochę duże dziecko ze mnie, wiem, ale wolę się nie zgubić po raz kolejny. A skąd przybywasz, młody człowieku? Idzie z tobą. I tak rozmawiając, jeśli wejdziemy w taką pomniejszą uliczkę, oczywiście rozglądam się za kamerami, bo zostało mi to wspomniane, że to ważne, Wewnątrz osiedli jak najbardziej. to jeśli wejdziemy w taką uliczkę pod blokiem albo jakąś taki mniejszy zagajnik, chciałbym... Widzisz śmietniki na przykład. Pomieszczenia takie, wiesz. To idziemy w ich stronę, rozumiem. Koło tego. Mógłbyś odbić w tamtym kierunku jakoś. W takim razie przejdę przed nią i wyjmę coś z kieszeni. Załóżmy, że wyjmę 10 zł, jakiś papierek i zgniotę go. Podejdę do śmietników i będę udawał, że coś wyrzucam. I w tym czasie będę zagadywał kobietę, czyli... Pozwolisz. Ja, miła pani, przyjechałem z wschodu Polski, dokładniej z Podlasia. Bardzo piękne miejsce. Podlesie, tak, byłam kiedyś na wakacjach. Wie pani, jakie tam są naprawdę piękne jeziora. Gór może nie ma, ale polany naprawdę magiczne. Tam wrzucam to 10 zł
zgniecione, żeby nie było zauważone, że to pieniądze, tylko jakieś papiery. No i jak już jesteśmy za tymi śmietnikami, kiedy zaczynamy już wychodzić, czyli domyślam się, że jestem za kobietą, Pamiętaj, Salvi, śmietniki znajdują się w pomieszczeniu. Otwieranym na klamkę, nie? aha, Dla tych bloków, bo to są bloki tutaj w okolicy. mhm. No to wejdę do nich. Czy to są te takie na klucze klatki, bo chyba nie rozumiem dokładnie. Jak masz blok, to często do bloku są dodatkowo śmietniki. Tak, one są na klucz, ale kto wie, czy są otwarte, czy zamknięte. Spróbuję je otworzyć i wejść do środka. Otwarte. Okej, to wejdę do środka i wyrzucę ten papier. Otworzę śmietnik, wyrzucę go do środka, zamknę i kiedy... Czy kobieta weszła za mną? Czy ona stoi przy wejściu? Nie wchodzi za tobą do śmietnika. Okej. Dobra. To chciałbym użyć przymuszenia Dobrze. i powiem kobiecie, mogłaby się pani zbliżyć tutaj? Ma pani coś na twarzy. Coś ubrudziło panią. Stojąc oczywiście w środku śmietnika. Dobrze. Wykonaj proszę test charyzmy i dominacji przeciwko inteligencji i determinacji. Dobrze. Jeden sukces. 0 sukcesów. Kobieta bezzwłocznie podąża za tobą. Okej, w takim razie, kiedy już podejdzie do mnie, domyślam się, że jest troszkę niższa, bo już starsza kobieta, schylę się i położę swoją dłoń na jej policzku i udając, że coś ścieram, po czym próbuję wgryźć się w jej szyję, ramię, w taktnych okolicach. Ma odsłoniętą trochę szyję. Starsza krew. Może nie tak fantastyczna jak ostatnim razem, ale nie ma co narzekać w takich czasach. Zaczynasz pić. Ile chciałbyś wypić? 2 litry. 2 kości. Zgadza się. Oczywiście kości są dla mnie wyznacznikiem litrów. To jest taka umowna rzecz, ze względu na to, że człowiek ma około 5. Dobrze. Wypijasz krew z niej. Witae dostające się do twojego gardła sprawia, że czujesz się żywszy. Sprawia, że czujesz się silniejszy. Że znowu odzyskujesz pewną kontrolę. Twoje myśli zaczynają być czystsze. Nie perfekcyjnie czyste. Jak piękne jeziora na Podlasiu. Ale ewidentnie na tyle, żebyś mógł dalej funkcjonować tej nocy. Kobieta osuwa się. To dla niej dużo w jej wieku. Zalizuję ranę. Dokładnie. Nie jest to zbyt przyjemne oczywiście, ale jest to zło, które trzeba wypełnić. I na razie wyjdę ze śmietnika i poszukam jakiejś innej osoby. Jeszcze? Zostawiasz ją w tym śmietniku? Tak, na razie zostawiam. Dobrze. Trochę ci czasu to zajęło, więc wiesz, że przydałoby się skontaktować już zresztą. Ciężko jest znaleźć teraz osobę, która by była idealnie w takich warunkach, ponieważ mamy jeszcze wczesne godziny. Mamy godzinę 18. Mhm. Okej, wyjaśnię. Salvi myśli po prostu nad tym, żeby powiadomić kogoś, że kobieta zasłabła w śmietniku. A, rozumiem, to co innego. Nie chodzi o polowanie. No to wiesz, wychodzi jakiś mężczyzna, stylowe włosy, rejpany, tam w jakimś garniturze takim sportowym. To podchodzę. Przepraszam pana, chwilkę może pan poświęcić naprawdę. Ja się
Strasznie się śpieszę i tak No dotykam. właśnie ja też. Kurczę, byłby pan na tyle miły. Tam w śmietniku jakaś starsza kobieta zasłabła. Ja już dzwoniłem po pogotowie, ale nie mam czasu poczekać. Proszę. Nie chcielibyśmy, żeby coś się jej stało. Sorry, ale naprawdę nie mogę. Strasznie się śpieszę, będę mieć samolot, więc jak pan zadzwonił, to przyjadę. Sorry. Dobra, dobrze, okej. Poszukam najwyżej kogoś innego. Nie ma sprawy. Miłego lotu. Odchodzę w drugą stronę i po prostu już gdzieś w uliczkę wchodzę i wykręcam numer do Wendy. Mhm. Wendy telefon dzwoni. ¿Qué pasa, amigo? To? ¿Qué pasa? Ja ¿Qué? nie gawari po hiszpański. ¿Está? Ja nie gawari po hiszpański. Это Co ruski tam język. Sina? Cześć Wendy. Cześć. Słuchaj, babcia mi zasłabła. Myślisz, że nic jej nie będzie? też. Ja nie wiem, co się robi w takich sytuacjach. Już piję ostrożnie. Jezu, wy barbarzyńcy. Mikołaj, Wendy, spokojnie. Tak. Wiem, kefir trzeba pić ostrożnie, ale wiesz, babcia już jest starsza, niedołężna, czasem się dzieje. A co jak teraz umrze? Nie, spokojnie. Co, będzie z nią wszystko w porządku, mam tylko pytanie, bo my mieliśmy się spotkać, gdzie, co, jak, mogłabyś powiedzieć? Wyślę ci adres SMS-em. Okej, o której? Teraz, jak najszybciej. Jak tylko dostaję informację zwrotną od Nikity, bo on miał podobny wypadek. Już Aha, też do mnie dzwonił. Ja nie wiem, ja się nie znam. Wendy. Ja chciałem powiedzieć tylko, że Wendy, ty jesteś na ulicy, bo już się pożegnałeś z Mikim. Aha. Ja myślałam, że dalej jestem w mieszkaniu, okej. Podjeżdża czarna limuzyna. Muszę kończyć. Okej, Rozłączam się. chowam telefon. Jakiś mężczyzna wysiada z czapką, niczym jak dla prawdziwego, profesjonalnego kierowcy. Bardzo ekskluzywny, ubrany w garnitur czarny, krawat. Dzień dobry. Ola? Pan Lukrecjusz zaprasza. Pan Lukret... Okej. Wsiadam. Otwiera ci drzwi. Wsiadam. Nikita. Posiłek był najlepszy, odkąd chyba jesteś spokrewnionym. To, że możesz się w końcu napić z kogoś, kto ma twoje imię na ustach, kto cię zna. Ten błysk sławy, jakakolwiek by ona nie była, zmieszany z tą witaę, sprawia, że czujesz się dumny z tego, kim jesteś. Poprawiasz marynarkę, uśmiech na twarzy i te diabelskie oczy, które na niektórych sprawiłyby, że może by nawet jej duszę stracili. Ze strachu. Zawsze najgorsze po jedzeniu jest sprzątanie. Zgadza się. Co robisz dalej? To jest sorry, pytanie. Rozglądam się, chcę zobaczyć, czy ktoś nie idzie w tą stronę. Nie szczególnie. No tam może po drugiej stronie ulicy, ale opuściłeś już ten parking. A- Czy nie? Czyli go zostawiłem, go tak? Czy chciałbyś jeszcze coś z nim zrobić? Trochę to wszystko trwało. Chciałbym przez mój garnitur zobaczyć, czy ma portfel i jeśli ma, to zobaczyć jego dowód osobisty. Mhm. Troszeczkę lękasz się, że może się przebudzić. Że może zauważyć całą Jak tą się sytuację. przewróci, to znaczy, że będzie żył. Dobrze. Rzuć proszę na zręczność połączone z twoją kradzieżą. Oczywiście. Będzie po prostu 3. Nie, 4. Masz 3 w zręczność i 1 w kradzież. Rzeczywiście. To mój pomysł.
że Game Master musiał mi poprawić w takich rzeczach. Przepraszam. Narrator. To będą 2 sukcesy. Bez problemu. Jest nieprzytomny dosyć, więc to też szperanie mu po kieszeniach nie zmieni zbyt wiele. Nazywa się Kuba Krasucki. Kuba Krasucki. Mhm. Pamiętam, czy na dowodzie jest coś z adresu, coś takiego? Z adresu? W sensie jego zamieszkania? No. Chcę być bezpieczny po prostu. Jeśli nie ma na dowodzie, to W sensie tego, gdzie mieszka po prostu. tak. Wiesz co, on... Jak tak patrzysz, on jest z Kobyłki, A, z miejscowości. czyli nie warszawiak. Coś tam wiesz, że Kobyłka tak na wschód od tej strony miasta. Tak troszeczkę poza Warszawą, ale nie tak strasznie daleko. Posługując się moją filmową wiedzą, czyli żadną praktycznie, próbuję go tak ręką trafić mu puls. Jakby tak... Nikita nie ma pojęcia, co robi, więc nie ma żadnego medycznego przeszkolenia. Tylko wiecie, Ciężko że... powiedzieć tutaj o czymkolwiek, ponieważ pozbawiłeś jego organizmu 3 litry krwi. Więc no, logika podpowiada jedno. Przydałaby mu się krew teraz z powrotem. No ale tego nie możesz zrobić, bo musiałbyś mu przetoczyć krew. Bez zwrotów i bez reklamacji. No, To staram się go... Montras leży, jakby bezpośrednio? tak. On jest oparty, wiesz, plecami o jeden z samochodów, tylko pytanie, to raczej nie jest jego samochód. Chciałem go mocniej oprzeć, żeby na pewno nie wpadł pod koła samochodu, gdyby nieświadomy kierowca odjechał. Nie. Ewidentnie Okej. go zauważy, bo on jest od strony nawet kierowcy tych drzwi. Tylnych, co prawda, ale jest. To Nikita, zacierając trochę ręce, odchodzi szybkim krokiem z tego miejsca wydarzenia. Dzwoni do Wendy. Pip. Przepraszam na sekundkę. Hello. Dzisiaj to prawie jak sekretarka. Już załatwiłem. Lukrecjusz znajduje się w środku. Pamiętasz go. Pamiętasz, co zrobił dla was. Domyślasz się, o co chodzi. Lukrecjusz, jego czarne, lekko siwe włosy, długi, dwurzędowy płaszcz i ta laska. Z berłem, z koroną, czarna koszula i czarny krawat. Odzywa się do ciebie. Jeżeli to Nikita Tarkowski, to go też potrzebuję. Tak, to on właśnie próbuje się dowiedzieć, gdzie on jest. To przepraszam na chwilę. Tak, Nikita? Załatwiłem swoje rzeczy. Mówiła coś o jakimś domu. Gdzie się spotykamy? Podjedziemy pod ciebie. Gdzie jesteś? Słuchaj, to jest... O, nie jesteś zainteresowany, z kim jestem? z Mikim. Nie. Z naszym starym przyjacielem. O, wrócił do Warszawy. Czarny jak Lukrecja. Nikita skiwa głową. Po chwili orientuje się, że ty nie widzisz jego skinięcia. Dobrze, jestem na Chodakowskiej. Możemy się spotkać na skrzyżowaniu Groszowickiej i Chodakowskiej. Krzyżowanie Groszowickiej i Chodakowskiej. Mówię, patrząc w oczy Lukrecjusza. Jego przekrwione oczy, te spojrzenie, odległe i mroczne. Spojrzenie w jego ciemne oczy jest jak patrzenie w pustkę. A pustka spojrzała z powrotem w ciebie. Wendy odwraca wzrok. On informuje kierowcę o tym, gdzie będziecie jechać teraz, więc... I jak już się rozłączę z Nikitą, to piszę SMS-a do Salviego, skrzyżowanie, ten sam adres mu podaję i dopisuję ASAP. Potem piszę 911, pomocy, halo, szybciej. I mu wysyłam parę takich wiadomości. A potem mu wysyłam tylko kropki. Salvi skonsternowany
patrzy i po prostu wysyła ci znak zapytania po tych wszystkich wiadomościach. I ja chciałbym się dowiedzieć, jak długo by mi zajęło na piechotę tam dojście? Bo to nie jest chyba za blisko, prawda? Nie, absolutnie nie jest. Po pierwsze, byłeś na Leona Berensona, prawda? Zgadza się. Dobrze, to już ci mówię. 2 godziny 16 minut zajmie ci dojście tam na piechotę. No nie jest to za szybko. Masz jeszcze chyba trochę drobnych, nie? No właśnie, tylko Ile tam masz? Trochę płaciłeś tutaj, tam. 17,60 będę miał teraz. Uch. No chyba, że coś jeszcze się w portfelu uchowało, ale wątpię. No coś tam pewnie jakieś drobne jest. No możesz, słuchaj, wziąć Ubera. Czy coś w Ubera. tym rodzaju. Czy jakiś NYC taxi. Nie jest to zły pomysł, chociaż Salvi raczej ze swojej strony bardziej na taksówki był przyzwyczajony, ale dobrze, użyję aplikacji Ubera. Zamówi. Chwileczkę. Hmm? Przecież ty masz auto koło swojego domu. Ale czy mam paliwo, żeby tam dojechać? Powinieneś. Myślałem bardziej, że po wczorajszym wieczorze mogłem go zużyć dużo. Zużyłeś dużo, ale też byłeś na stacji paliw z nowo poznaną osobą. Okej, w takim razie użyję auta. To będzie dobry wybór. Tylko wrócę do domu po kluczyki, bo nie wyszedłem z nimi. Mhm. Dobrze. W międzyczasie Wendy ci napisała jeszcze co najmniej 14 wiadomości pod tytułem 911. Szybko, pomocy, halo, umieram. Przyjedź ASAP. Salvi po prostu odpisuje, już jadę, kropka. Limuzyna zaparkowała troszeczkę dalej od tego miejsca. Wyczekuje Nikity. Nikita, ty jako pierwszy się pojawiasz, bo masz troszeczkę lepszą sytuację, żeby tam trafić. Więc zauważasz tę limuzynę. Pamiętasz ją z ostatniego razu, z ostatniego polowania. Te znaki korony. Jada się rozruba. Szepczę do siebie i idę podchodzę do limuzyny. Kierowca wysiada, Dzień dobry. otwiera drzwi, skinienie głowy. Siadam. Siadasz koło Wendy, która jest, że tak powiem, żywa i bardzo się kręci na siedzeniu, ogląda różne rzeczy. Lukrecjusz zimne, martwe spojrzenie w waszym kierunku. Od razu zwracam się do Lukrecjusza, jak wchodzę. Chciałem powiedzieć, że jestem naprawdę wdzięczny, że znowu się pan z nami kontaktuje. Jeśli Tak, z chęcią pomogę w czymkolwiek. Ja również jestem wdzięczna i zaraz porozmawiamy o tym, co możemy zrobić dla ciebie, ale moglibyśmy zaczekać jeszcze na jednego. No i tam jedzie zielony samochodzik. Zielony, piękny samochodzik, wyglądający prawie jak zabawkowy Volvo. Salvi, ty widzisz długą limuzynę z jakimś na przodzie znakiem jakiejś głowy barana z rogami i delikatnymi jakimiś koronami takimi srebrnymi. Czy mogę opuścić szybę? Albo przez dach się pokazać? Możesz. Chcę tak wyskoczyć przez dach i tak do Salviego pomachać. Tak, tylko ja chciałem powiedzieć, że zanim jeszcze wysiądę z samochodu, napiszę do Wendy SMS-a, gdzie wy, znak zapytania, i użyję rumieniec życia. Dobrze, sprawdźmy twój głód. Nie wzrasta. Pamiętam oczywiście też o... Staruszka była wystarczającym posiłkiem. Trochę słabym. Brakuje siły w tym, ale darowanemu koniu się nie zagląda w zęby. Zgadza się.
Jej krew została spożyta w dobrej sprawie. No i wysiądę i czekam, patrzę na ten telefon, czy może mi Wendy odpisze. No to mówię, ja wyskakuję z tej limuzyny. Ciężko limuzyny nie zauważyć. Każę Nikicie też wstać, trochę go ciągnę za rękaw, żeby też się pokazał. No chodź no. Salvi jeszcze bardziej zdziwiony i skonsternowany tą sytuacją chowa. Lukrecjusz się odzywa. Proszę was, nie zwracajmy na siebie takiej uwagi. Czy czekamy na kogoś jeszcze? Na tego w zielonym samochodzie. Już wysiadłem. Nie widzę. Nie ma znaczenia, zaraz wsiądzie. Podchodzę do tej limuzyny. Kimże wasz towarzysz jest? Jak To- to było? Banu coś tam. Hmm. Banu Hakim. O, tak, to jest dokładnie to. Tak. Po stronie anarchów. No, Malkawian po stronie anarchów. Wendy tak szarmancko dosyć kłania się. Niezbadane są wasze ścieżki. Ale dzisiaj domyślacie się, o co chodzi. A nie, ale chętnie pomożemy. Jak ostatnim razem podaję wam informacje na temat Łucji, tak oczekuję w zamian wyświadczenia mi Przysługi. zadośćuczynienia Wendy. Nie przysługi. Wydaje mi się, że to wy jesteście mi winni. Nasza praca będzie dzisiaj bardzo prosta. Dobrze zatem. Dla przyjaciół wszystko. Pukam w okienko tylnie tej limuzyny. Otwieram mu drzwi. Widzisz, wiesz, wnętrze bardzo bogate. Ta limuzyna ma specyficzny styl. Delikatnie przypomina lata 70. Taki trochę Cadillac, ale limuzyna. Połysk srebrny. Różnych elementów. Czarna perłowa... Czarny perłowy lakier. Wchodzisz do środka. Troszeczkę jesteście tutaj ściśnięci na tym tylnym siedzeniu. Jesteście oddaleni jakieś 2 metry od starszego mężczyzny, gdzieś na taki pierwszy rzut oka, może 50, 55 bym powiedział. Mężczyzna ma w sobie tą taką dziwną energię. Masz wrażenie, jakby cienie się za nim wiły. Ewidentnie, jak dym, ale czarne. Ale może to tylko twoja wyobraźnia po posiłku. Może to ten rumieniec życia? Nie znasz się za dobrze na temat dyscyplin. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z kim mam przyjemność? Ślina. Salvi, miło mi. A czy ja mógłbym poznać imię? Lukrecjusz. On jest tak daleko, że nie mogę mu podać ręki, czy jest na długość? Jest tak, że musiałbyś wstać troszeczkę i tak się wysięgnąć, że tak powiem, w jego stronę. W takim razie zrobię to z grzeczności. Miło mi poznać. Wyciąga spokojnie, nie wstając, rękę do ciebie. Uścisnę ją nie za mocno, ale też dosyć męsko i usiądę z powrotem. Tak więc, co możemy dla ciebie zrobić, drogi Lukrecjuszu? Musicie mnie polecić. Anarchistą. Nie. Camerini. Myślę, że Camarilla nas już nie słucha. Poza tym wydawało mi się, że już polecaliśmy pana. Ale trzeba to zrobić bardziej oficjalnie. Z czym się wiąże takie polecenie? Bo my z chęcią polecimy, pomógł nam pan w... Bardzo prosta sytuacja. Spotkamy się ze wszystkimi baronistami. Ale czy to nie jest konflikt interesów w momencie, w którym jesteśmy po innej stronie?
Czy reprezentujecie obecnie jakiekolwiek funkcje w anarchistach? Wydaje mi się, że nie. Dobrze. Zatem nie będzie problemu. Ale co ja tam wiem, jestem Malkawianem. Z chęcią, tylko zastanawiam się, z chęcią polecimy i zrobimy to. Nie musicie się martwić o waszą pozycję. To, że jesteście w anarchistach, nie jest tak złe dla mnie, jak myślicie. A może Wendy tak zaczyna gestykulować, nie chcąc mówić na głos tego, co ma na myśli. Podejrzewam, że Wendy chciała zasugerować. Nie wiesz, co chciałam zasugerować. Okej, to nie będę się wpadał w jej imieniu, ale jeśli oczywiście mogę spytać. Mogę spytać? Mów. Dlaczego akurat Camarilla dla waszego klanu? Jest rozsądniejszą. Już chodzi o rozsądek w tych czasach. Nie są czasy na to, żeby spokrewnieni chodzili jak się im żywnie podoba. Porządek. O to chodzi? Zdecydowanie. No to myślę, że z chęcią pomożemy tym, co w poleceniu. Kiedyś La Sombra miała wiele konfliktów z Camarillą, ale dawno jesteśmy za tym. W pustce czasem trzeba zapomnieć. W obliczu narastających niebezpieczeństw podział teraz i dezinformacje i brak struktury tylko i wyłącznie napędzają niechybny koniec spokrewnionych. Tych, którzy nie są wystarczająco ostrożni. Ja troszeczkę na dosłownie 100 sekundę się skrzywił, kiedy pojawiło się słowo ostrożny. A Wendy dalej się wierci na swoim siedzeniu, patrzy przez okno, stara się cieszyć tym, że jest w tak bogatym, ładnie pachnącym miejscu, z takimi fotelami, siedzeniami. Salvi natomiast trudno jest mu się cieszyć tym całym przepychem, bo jest kompletnie zdezorientowany, co się dzieje, zwłaszcza, że wsiadł do bogatej limuzyny z znajomymi nowo poznanymi i starszym mężczyzną, który prosi go o przysługę kompletnie jakby niezrozumiałą dla niego, więc po prostu siedzi i nasłuchuje, to jakie słowa padają. Przekraczacie teraz Wisłę. Na to wygląda na lewy brzeg. Szyby są bardzo ciemne. To też można praktycznie spekulować jedynie. Są zbyt ciemne, jak na auto. Mogę opuścić trochę szybę? Możesz, ale napięcie, które jest w powietrzu, to uczucie, że możecie otrzymać dezaprobatę od niego, jest duże. To nie opuszczam. Może przyzwyczajenie anarchów w ostatnim czasie, tego, że byli żywiołowi, wybuchowi, emocjonalni, definitywnie bardziej ludcy, sprawiło, że zapomnieliście, jacy do tej pory byli ludzie z Camarilli. Ten szyk, to wyrafinowanie, ta bezwzględność, której ewidentnie brakuje w anarchach. Czy mogłabym zapytać o jedną rzecz? Tak, myślę, że jest odpowiedni czas.
fantastycznie. Czy nasze zdanie w ogóle się liczy? Zdanie na temat? No, w sensie, jakby nie było. Salvi jest kompletnie nowy, a my jesteśmy w anarchistach. Nie, jakby nasza opinia, reputacja. Chodzi mi po prostu o to, że reputację to my mamy, to na pewno, ale jesteśmy jakby to dobrze powiedzieć, nikim w świecie wampirów. Jeżeli spokrewnionych, jeżeli wie pan, o co mi chodzi. I po prostu zastanawiam się, czy jeżeli pana polecimy, to czy nasze zdanie w ogóle będzie się liczyć i będzie miało jakiekolwiek znaczenie. Zabiliście dziecko Sabatu i to się liczy. Czy oczekuje pan czegoś, co konkretnie mamy powiedzieć, czy możemy użyć własnych słów? Wiele przedstawicieli będzie w pośpiechu, więc utrzymajcie to krótko. Niestety wasz kolega, ponieważ nie jest nam znany, nie dostanie się do środka. Ale poczekasz. Bardzo interesujące, że jesteś z Banu Hakim. Szukamy kogoś, z kim mógłby porozmawiać, bo biedne dziecko nie wie, co tu robi. W Kamarili jest miejsce dla Banu Hakim. Słyszałam o Asherze. Asher jest szeryfem. Że Potem ci wyjaśnię. coś mówił znajomy. Ale dobrze, w takim razie poczekam, skoro pan tak mówi. Jesteś jak ochroniarz. Salvi po prostu przytakuje głową. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to jest ostatni moment, w którym możemy je zadać. Woli pan, żebym ja mówiła, czy Nikita? Bez znaczenia. Możecie oboje mówić. W momencie, w którym was poproszę. Oczywiście. Niechaj tak będzie. Wjeżdżacie w podziemia w okolicach Zamku Królewskiego na Starówce. Bardzo popularnego miejsca w Warszawie. Opuszczacie limuzynę. Lukrecjusz nakazuje swojemu szukferowi otworzenie bagażnika. Wyciąga z niego coś wielkości człowieka w worku zawiązanego z wieloma łańcuchami. I widzicie, jak spośród ścian ceglanych przesuwa się ściana i ukazuje się winda. Zapraszam. Wendy tak szepcze. Czy to utopek? Po czym wchodzi do windy. I ja po prostu bez słowa, kompletnie zaskoczony tym wszystkim, też wchodzę do windy. Chyba że mnie zatrzymują. Nie zatrzymują cię. Też wchodzę, zastanawiając się nad tym, co szepnęła Wendy. Kierowca pomaga nieść tą istotę. Właściwie sunie nią po ziemi. Bez żadnego szacunku. Nie jest to konieczne. Lukrecjusz podpierający się swoją laską. Wjeżdżacie. Tak bym ocenił 2 poziomy wyżej. Zauważacie, że znajdujecie się w jakimś ogrodzie. Bardzo przystrzyżony płot, ładne rzeźby. Jest to jakaś część zamku, do którego raczej nie wpuszczane są osoby. Nocne niebo tutaj jest dosyć jasne przez ilość latarni, które znajdują się na samej Starówce. Stare budowle, które powstały wieki temu, zniszczone podczas wojny, a teraz stare budynki poddane renowacji. Otwarte są przed wami drzwi do jakiejś sali balowej, na której znajduje się trochę osób.
To, co może wam się rzucić w oczy, to Aureliusz na pewno. Macham do niego. Tajfun. Się przypatruję kobietom siadającym. Kobietą siadającym? No, które są w tym budynku, w tym pokoju, w tej sali. Siadającym? A czemu siadającym? Zasiadającym. Myślałem, że siedzą. Zasiadającym, dobrze. Rozmawiałem dosyć spokojnie. Jak mówiłem, jest na pewno Aureliusz. Jest ktoś stary, z czarną brodą, gniewnym spojrzeniem, w szatach dosyć abstrakcyjnych, niepasujących do tych czasów. Nie jest to Sendivagius. Widzicie również ustawiony telewizor na kółkach, podpięty kablami. Paraliżuje cię, Nikito, myśl, kto się stamtąd wyłoni. Znajduje się również jakiś profesor. Wendy, masz to uczucie, to dziwne. Jesteś świadoma, że to jest Malkawian. W końcu go widzisz tak z bliska. Mogę jeszcze oczywiście powiedzieć o kobiecie, która jest w wytwornej sukni. Zdecydowanie przypominającej XVI-XVII wiek. Czarne włosy, bardzo atrakcyjne. Widać również głowę tego wszystkiego. Piłsudski siedzi i pali papierosa. Skinam do niego głową Nie zwraca kompletnie na ciebie uwagi. i tak to robię. Wendy się czuje, jakby była tu kompletnie chciana i zaproszona. Nikita, ilość energii, generacji, siły krwi w tym pomieszczeniu jest przytłaczająca. Czujesz się jak mysz w obliczu słonia. Jak pchełka w obliczu wilków. Po raz pierwszy czuję stres przed przemawianiem, przed takim gronem osobistości z przedwiecznych istot. Widać jeszcze jakiegoś księdza i zakonnicę, z którymi Lukrecjusz się wita. Po czym wszyscy rozmawiają ogólnie na temat baronii. Bardzo salonowe rozmowy. Lukrecjusz podchodzi do was. Chcę, żebyście mnie w tym poparli. Nic więcej. Dobrze. Ktoś, kogo wasze takie wewnętrzne poczucie podpowiada wam, że jest raczej streamer, może z Banu Hakim głową. Bardzo mu się nie podoba wasza obecność. Ma coś podobnego w swoich zachowaniach do Sędziwoja. Ale jego spojrzenie, tak jak Sędziwój, patrzył na was po prostu jak osoby lekko głupie po prostu. Tak on patrzy na was jak na zarazki, jak na szkodniki. Aureliusz podchodzi do was. Czy on mi odmachał, jak do niego machałam? Nie. Ale podchodzi do was. Wendy, Nikito. Witam. Dory. Cóż za noc. Nie spodziewano. My też się tego nie spodziewaliśmy. My też się kompletnie nie spodziewaliśmy, ale bardzo dobrze pana widzieć. Bardzo się z tego cieszę. Szczerze mówiąc, Jak tam życie po drugiej stronie płotu? Mm, samotne. Nie ma innych z mojego klanu. Ale najmocniej chciałam pana przeprosić, panie Aureliuszu. Dlaczego? Nie wykonałam dla pana tego zadania, ale to dlatego, że dołączyliśmy do anarchistów i nie chciałam robić konkurencji. Tego z tą dziewczyną, co chodziła sobie. Była nowym z nas. O. Już poczyniliśmy tutaj ruchy.
Ja się domyślam, ale jak mówię, nie chciałam robić konkurencji. Z szacunku. W porządku. Nasze stosunki nie muszą być złe ze względu na to, że jesteśmy w oddzielnych stronach. A to się bardzo z tego cieszę. Mam bardzo dobre kontakty z Żółtym Smokiem czy Doną. Amadeusz o panu wspominał. Amadeusz. Co u niego? Siedzi szczęśliwy. Podobno jest prawnikiem. To by się zgadzało. Podobno pan też jest prawnikiem. Ale tylko dla siebie. To też również się zgadza. Było się na paru studiach. No. To pewnie często pan zmienia imię. Wystarczy pojechać do różnych krajów. Można się wiele wykształcić przez te lata. Nie ma co czasu tracić. Prawo się potrafi zmieniać, ale jednak schodzi się do tego samego. Do czego? Do tego, że prawo zawsze ma luki. No tak. Wystarczy je znać. A mogę o coś zapytać? Nie jest to oczywiście domena nieśmiertelnych, a bardziej śmiertelników. Proszę, Wendy, śmiało pytaj. Tak więc przemówiła do mnie żaba mądrości. Czy zna pan kogoś, kto jest związany z sercem? To może jakaś osoba? Nie jestem najlepszy w rozwiązywaniu wizji Malkawianów. Aha. Może jeżeli znajdziesz chwilę, profesor Sowa ci odpowie. Nie wiem, czy jestem godna rozmawiać z nim. Wendy tak się uśmiecha i kładzie sobie rękę na policzku. I mamy rozumieć, że Dona ma dobre kontakty z tą stroną rzeki? Nie do końca bym tak to nazwał, Nikito. Bardziej ja mam dobre stosunki z Doną. A, Oboje jesteśmy w tym biznesie już parę lat. Parę lat? Można powiedzieć, że jesteśmy pewnego rodzaju dobrymi znajomymi. O, to to miło. dobrze o niej świadczy, jeśli prawda. przyjaźni się z taką osobistością jak z panem. Każdy przyjaciel pana Aureliusza jest moim przyjacielem. Jesteśmy w podobnym biznesie. Tak A ja nie lubię konfliktów. naturalnie. A tak zdradzę panu, być może my też dołączymy do biznesu. To ciekawe. Tak, co na razie takie... To są na razie małe plany, jeszcze musimy porozmawiać i w ogóle, ale jak miałby pan jakieś rady, to chętnie przyjmę. Rozumiem. Mój klub nadal pozostaje otwarty dla was. Niezmiernie się cieszę. Jednakże w tych okolicznościach prosiłbym o zachowanie ekstremalnej ostrożności w przypadku odwiedzenia moich klubów. Oczywiście, Oczywiście. naturalnie. Czyli rozumiem, że możemy czasem skontaktować się, żeby porozmawiać, jak będzie pan miał chwilę. Wiem, że jest pan zapracowanym człowiekiem, ale lubię pana. Ależ oczywiście, mamy już troszeczkę wspólnej historii. Jak wspominałem, dla mnie konfliktowość nie jest rozwiązaniem absolutnie niczego. No jest pan człowiekiem zdecydowanie, który woli załatwiać rzeczy, niż je niszczyć. Zwłaszcza, że w następnych, nadchodzących czasach wydaje mi się, że każda ze stron będzie potrzebowała siebie wzajemnie. Żeby jednak skontrolować i sprawdzić, co dzieje się wszędzie. Tutaj nie będzie miejsca na podziału. Wróg jest nam znany. Prawda? Nikita Prawda? kiwa z głową z dużym entuzjazmem, jakby dokładnie o tym samym ostatnio myślał. Fajnie by było, gdyby w ogóle nie było tego podziału. Polska zresztą jest bardzo dziwnym krajem pod względem religijności. Jest tu wielu ludzi prawdziwej wiary, na których trzeba będzie uważać, szczególnie w nadchodzących czasach, jak wspominałem. Prawdziwej wiary są dla nas bardziej niebezpieczni. Nie pamiętam dokładnie szczegółów. Brzmi źle. Ekstremalnie niebezpieczni. Nikito, widziałem cię w telewizji. Dobra robota.
Dziękuję. Z pana ust to brzmi naprawdę jak wspaniały komplement. A z moich to już nie? Twoich, ale w innym sensie. Dziękuję bardzo. Zauważyłem, że z jakimś towarzyszem przyszliście. Tak, on jest nowym, spokrewnionym. Jest Banu coś tam. Mhm. Banu Hakim. To ciekawy dodatek. Rzadko się już ich widuje. Ze względu, że jednak pochodzą z terenów cieplejszych, można powiedzieć. On jest z Azji. Rozumiem. Mm, Banu Hakim ma pochodzenie z Egiptu, nawet z Persji dawnej. Wie pan może, co potrafią? Niedoścignioni łowcy, prawdziwi spokrewnieni, którzy przynoszą wiele sprawiedliwości, egzekwują świetnie prawo. Potrafią utrzymać wiele miejsc w ryzach. Chociaż mają pewien mankament, którego warto się obawiać, skoro jesteście w jego otoczeniu. Nie ufać mu, ale on nie ma białych włosów. Nie. To nie o to chodzi, Wendy. Nie idźmy tak daleko z tą ideą. Aurel już się troszeczkę bardziej zbliża. Jest dzisiaj ubrany w czarno-błękitny garnitur z takimi paskami. Wyszczupla go to dodatkowo. Ma czarne garniturowe spodnie i pantofle z błękitnymi czubami pasujące do jego garnituru. Broszkę ze znakiem wętru. Banu Hakim niestety mają jedną z bardziej nieprzyjemnych klątw. Mają duży pociąg do krwi. W sensie naszej. Tak. Do krwi spokrewnionych. Co ja osobiście uważam, że jest jedną z największych kar, jakie którykolwiek z klanów mógł otrzymać. Wendy się tak obejmuje rękami, jakby chciała się ochronić. Ale to moja krew. Zalecam być ostrożnym. No nic, wydaje się, że zaraz się zacznie, więc miło było się spotkać po takiej przerwie i powodzenia z biznesem. Nikito, mam nadzieję, że dalej będziesz odnosić sukcesy. Dziękuję bardzo. Dobra, już odchodzi. Wracając do Salviego na zewnątrz. Stoisz koło mężczyzny, mężczyzna ma tęgą minę. Nie odzywa się do ciebie słowem. To jest ten sam, który mnie zatrzymał przed drzwiami, tak? Tak. Mhm. Czy w tym otoczeniu, czy widzę, że ktoś jeszcze czeka, czy jestem tam sam kompletnie jak palec? Jesteś tam sam. Zauważasz, że mężczyzna pod tym całym połączem ma trochę broni. Białej. Jakieś bardzo wymyślne kształty sztyletów. W takim razie to nie patrząc się na niego, ale powiem... Postaram się powiedzieć to pod nosem, ale z wiedzą, żeby on to usłyszał. Tak przyciszonym głosem. Myślałem, że broń biała już odeszła do starych modeli broni. Mnie przynajmniej uczyli, że walka wręcz jest najgorsza, czym może być walka. Cisza. Nierozmówny. Rozumiem, okej. Założę sobie nogę na nogę i rozsiądę się w takim razie, opierając sobie ręce o plecy tej ławeczki. Nie wiem jak... o oparcie ławeczki. Wiesz, przyjechałem tu w sumie. Można by porozmawiać. Też słyszałem, że mój klan jest zazwyczaj właśnie ochroniarzami tego typu, czy pilnuje porządku, tak mi mówili. Słyszysz gitarę gdzieś tam
Może bardziej centrum Starówki, tak delikatnie. Melodia coś przypomina. Coś ci zaczyna świecić w głowie. Słyszałeś ją parę razy. Melodia, która uspokajała twoje serce. Staję i tak zwracam się do niego. Mogę wyjść się przejść po Starówce, czy to też problem? Idź. Okej, dzięki. I wychodzę, kierując się pewnym, ale dość szybkim krokiem w stronę tej melodii. Dobrze. I tutaj zrobimy sobie cięcie. Zapraszam na drugą część. Do usłyszenia.